Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was wydanie specjalne, można powiedzieć, ponieważ dzisiejszy filmik jest moim 500 na moim kanale. A więc kanał mam już 2 lata, kanał się rozwija. Oczywiście dzięki Wam wszystkim, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję, z całego serca, za komentarze, za to, że wchodzicie, że mnie oglądacie, że naprawdę miło komentujecie moje dania, piszecie, że wychodzą, że smakują. To jest dla mnie, można powiedzieć, największy komplement. I dlatego dzisiaj pomyślałam sobie, że muszę dla Was zrobić jakieś danie specjalne. Coś specjalnego na tą okazję, można powiedzieć. I tym daniem będzie torcik albo ciasto, które tutaj się nazywa ciasto Mos. Mos Kuchen albo Mos Torte, tort mech. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku, ale to jest torcik, który wygląda jak mech, zielony, piękny i naprawdę nie wiem, czy będzie smakował, ale na pewno będzie miał efekt, będzie efektowny. Tutaj w Niemczech króluje już coraz częściej na tych stołach do kawki czy na urodzinach. Sama robię i dlatego chciałam Wam zaproponować. Dzisiaj pokażę Wam, jak się robi oryginalny, tą receptę oryginalną, czyli dajemy 4 jajeczka. Jak małe, to można dać 5 jajek. Dzisiaj zrobię z 5 jajek, ponieważ mam takie mniejsze. To będzie biszkopt i do tego dam olej, 150 ml oleju. Ale ja nie za bardzo nie przepadam za olejowymi ciastami albo za ciastami z olejem, chociaż powiem, że też jadam i już robiłam nieraz, ale bardziej mi smakują ciasta połączone z masłem. Najlepiej jak daje się masło i się dodaje troszeczkę oleju, żeby była ta wilgotność. I Wam dzisiaj pokażę, że ja robię tylko i wyłącznie z olejem. Dla tych, którzy lubią olej, będzie bardzo fajny. Ale na dole w przepisie powiem Wam, że możecie dać na przykład 100 gram masełka i z 50 ml oleju. Albo odwrotnie. Zapraszam Was na to ciekawe ciasto, ponieważ ono będzie ze szpinakiem. Tak, ze szpinakiem i można dać szpinak świeży, ale ja stwierdziłam, że również można dać szpinak mrożony. Teraz już przejdę, pokażę Wam, jak ja robiłam to ciasto, tego torta, jakby z tej oryginalnej recepty. Zapraszam bardzo serdecznie. I oczywiście zapraszam Was dalej na mój kanał. Na pewno do świąt jeszcze coś fajnego Wam pokażę. Albo ugotuję, albo upiekę. Zobaczymy. Nie zrażcie się, że to ciasto jest ze szpinakiem, ponieważ to jest normalny biszkopt i tego się nie wyczuje. Dlatego teraz Wam pokażę, jak smakuje, czy jak wygląda to ciasto po zrobieniu. I proszę zobaczyć, tak wygląda już ten torcik. Teraz tutaj mam ugotowaną tą marmoladę, ten sos malinowy z mrożonych malin i można sobie na przykład tutaj polać takim sosem malinowym i tak sobie jeść to ciasto. I na to ciasto Was dzisiaj serdecznie zapraszam. Jest bardzo efektowne, jest bardzo smaczne. Tutaj jest jedna część tego biszkoptu, a ta jedna część jest jakby wyskubana i posypana na ten ser mascarpone ze śmietaną zmieszany. Naprawdę coś fajnego. A pomiędzy jest ta galaretka. Widzicie? Kruche. Aż się rozsypuje. Pycha. Jak postoi troszeczkę dłużej, to będzie jeszcze lepszy. Zapraszam. I teraz pokażę Wam, jak ja robię to ciasto.
najpierw trzeba sobie przygotować szpinak. Ja tutaj mam szpinak, proszę zobaczyć, on jest mrożony, ale to nie przeszkadza. My możemy sobie jeszcze go jakby wycisnąć. Pokażę. Jak on się odmrozi, możemy sobie dać na sitko albo sobie odcisnąć. Widzicie, żeby ta woda zeszła. Widzicie, tu jest taki szpinak, ja tutaj mam i on jest zamrożony. Ja go wyciągnęłam, 300 gram i od godziny wcześniej wyciągnęłam i go odmroziłam. A więc miksujemy go troszkę i damy ze 100 ml oleju do tego, a więc ja mogę ten olej wlać cały. Oczywiście, żebym nie zapomniała, dodaję tutaj szczyptę soli. I do tego wcisnę teraz pół cytryny. Około 2 łyżek soku z cytryny. Z 2 łyżki. Proszę zobaczyć, jak to wygląda ładnie. Piękna masa się zrobiła. I tak ma być. I teraz dajemy tutaj 5 jajek. Całych. Tutaj mam cukier 180 gram. Możemy dać szczyptę soli również tu. I cukier waniliowy, a nawet możemy dać 2 cukry. Albo 1,5. Teraz to wszystko będę miksować. Proszę zobaczyć, ubiło mi się ładnie już tak na kogiel-mogiel, można powiedzieć. I teraz, ubijając, dodaję po łyżce tego szpinaku. To jest po to też, że to ciasto było zielone. Mąki. Proszek do pieczenia, 2 łyżeczki potrzebuję. I przesiewam tą mąkę. Urwało się uszko, ale to nie przeszkadza. I daję 2 łyżeczki. I daję 2 łyżeczki proszku do pieczenia. I teraz, ubijając pomalutku, daję po łyżce mąki. Z proszkiem do pieczenia oczywiście. A więc 2-3 minutki ubijałam. I wykładam to ciasto już na tortownicę. Wstawiam do piekarnika 180 stopni i 45 minut. Ciasto się już upiekło. Lekko popękało, ale to nie przeszkadza, ponieważ my i tak będziemy tą górę z tego ciasta ścinać, jak przestygnie troszkę. I to, co musimy teraz zrobić, to ściąć tą górę. A więc jeżeli Wam się troszeczkę z taką górką upiecze, to nie przeszkadza. I proszę zobaczyć. Jeżeli chcemy ściągnąć papier z ciasta, musimy to ciasto odwrócić. I tak jak ściągniemy, to nam fajnie zejdzie i z powrotem nakładamy. Na tym będziemy robić ten sos, śmietankową masę. A ta część będzie nam potrzebna do tego, żeby sobie to, można powiedzieć, wyskubać. I z tego ciasta tu, jak wyskubiemy, to zrobi się właśnie ta druga partia ciasta jakby. I
to będzie nałożone na ten krem. I to będzie dawało taki efekt lasu, czy takiego mchu. A więc teraz niech sobie to stygnie, a ja przejdę do zrobienia sobie tej tutaj galaretki, można powiedzieć, z owocami. Można z malinami, można z wiśnią, można z truskawką, chociaż ja uważam, że z takim ciemnym, z ciemną galaretką jest lepszy kontrast. Ja sobie na spód daję zawsze taki sztywny krążek, żeby to ciasto, ten torcik mi się lepiej trzymał. Oczywiście ciasto włożę z powrotem do tej formy, ponieważ tu będę zalewała tą galaretką, a później przyjdzie ta śmietana z mascarpone. I teraz proszę zobaczyć, ja mam tutaj wiśnie 700 gram i można też sobie wziąć jakieś inne owoce, ale najlepiej jak są takie czerwone mocno, wtedy one fajnie wyglądają. Ta galaretka jest wtedy ciemna, albo jak będziecie robić, to weźcie sobie jakąś galaretkę taką błyskawiczną, tylko musicie pamiętać, że ona szybko stygnie, a więc jak wyłożymy owoce, od razu trzeba będzie zalać. I tutaj mam ten Tortenguss. Widzicie, to są takie ciasteczka kruche, owoce, na to położony ten Tortenguss, ta galaretka. I tutaj pisze 0,25 litra, 1/4 na tyle wody. A więc ja potrzebuję na te 2,5 litra wody albo soku. W tym przypadku sok. I zawsze jak się robi ciasto, to trzeba troszeczkę mniej wody dać. I ponieważ tutaj przyjdą jeszcze te wiśnie, to tak się wypełni prawie do 500 ml. Przyjdą te owoce, to się fajnie Wam zestygnie. I to jest dobre, bo to bardzo szybko stygnie. Sypię te 2 Tortenguss, zaleję to małą ilością wody, około 50 ml. Teraz proszę zobaczyć, tutaj mam te wiśnie. Ja muszę każdą wiśnię teraz przejrzę, czy nie ma pestki. To znaczy będę cisnęła i proszę zobaczyć. Już za pierwszym razem mam pestkę tutaj, widzicie? I ja po prostu sprawdzam, lekko rozgniatam, czy tutaj nie ma. Czy nie ma jakiejś pestki. Tak lekko ściskam i sprawdzam, bo gdyby dzieci na przykład jadły, albo ktoś starszy, albo jak się ktoś nie spodziewa, to jak taka pestka by była, to jest niebezpieczne. Teraz wrzucę tutaj te wiśnie. Niech one się zagotują, ale może troszeczkę jest za kwaśne, to dam 2-3 łyżeczki małe cukru i jak to się zagotują już tutaj te wiśnie znowu z sokiem, wlewam już pomalutku ten właśnie guss. I on się tylko i wyłącznie zagotuje z minutkę, nawet nie, i wyłączamy. On ma tylko nam się tutaj zagotować, ale nie za długo. A więc ja już zmniejszyłam jeszcze na 1, tak gdzieś, widzicie? I to wszystko. I już możemy sobie brać to ciasto do przodu i wykładać na to ciasto. I ta tutaj gra tych kolorów, Wam powiem, to jest to właśnie. Para jeszcze leci, a więc wszystko jest dobrze, sprzątamy. I jak to przystygnie tutaj, ubijamy sobie śmietanę, dodajemy mascarpone, kładziemy na to, sypiemy tym zielonym ciastem i ciasto jest gotowe.
Proszę zobaczyć tą galaretkę, jak się ładnie wszystko zastygło. Dlatego ja mówię, że ona jest bardzo wdzięczna, ponieważ szybko stygnie. I tak, daję śmietanę, mam 200 tutaj mililitrów. I tutaj mam 200 gram. 200 gram. I tutaj 200 gram. I tutaj możemy dać 1 albo 2 Sahne Steiff, ten usztywniacz do śmietany. Tutaj mam ten mascarpone serek i ja go dam dopiero na koniec, osobno wymieszam, ponieważ nieraz jak robiłam razem, to mi nie było tak sztywne, jakbym sobie życzyła. I proszę zobaczyć, ubita już śmietana. Teraz daję łyżkę cukru, 1 cukier waniliowy i ten serek mascarpone, 1 paczka i tutaj jest 250 gram. Ja dałam cukier kryształ, ale możecie również dać łyżkę cukru pudru. Teraz do tego daję śmietanę. Po łyżce 2 i mieszam. Już nie ubijam, nie? Na razie przynajmniej. Nie ubijam. Mieszam. I teraz znowu mieszam. I ubijam też z 5 sekund. Ciasto i nakładam tą masę do ciasta. Równomiernie po całym cieście. Teraz do akcji wkracza ta druga część, kruszona, można powiedzieć. I jak to postoi, nasiąknie fajnie, to Wam powiem, że będzie super. I proszę zobaczyć, ciasto gotowe. To co możemy zrobić, to ozdobić jeszcze owocami. Ja mam tutaj malinki. I tak to już wygląda. Obwinęłam w taką przeźroczystą folię i teraz wkładam do lodówki na 2-3 godzinki. Może stać to ciasto również dzień, 2. Będzie soczyste bardziej i smaczniejsze i przysiąknie tym wszystkim, tymi aromatami. I teraz proszę zobaczyć, ciasto sobie postało. Teraz biorę sobie taką pomoc kuchenną, taki gadżet można powiedzieć. I sobie ściągam z papiera i przekładam sobie na formę inną. A więc tak już wygląda to ciasto. Tak wygląda już to ciasto. Teraz przekroję i pokażę Wam, jak wygląda na przekroju i czy smakuje. Muszę spróbować. Teraz Wam pokażę, jak wygląda na przekroju ten kawałek. I tutaj coś innego, coś nowego, ale też i coś fajnego. Zapraszam bardzo serdecznie. Ja tutaj mam taki swój zrobiony z malin. I Wam powiem, że tak smakuje mi najlepiej. Jak są jeszcze jakieś sosy w kółko.
A więc torcik ze szpinakiem, super opcja, dlaczego by nie? Pożywne, zdrowe, troszkę tuczące, smaczne. I zapraszam